Dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale, z tej strony Aśka i widzimy się w inspiracji dzisiaj dziecięcej. Dawno taka na kanale się nie pojawiała, więc czas to nadrobić. Będzie jeszcze druga wersja dziewczęca, ale jeszcze tak dokładnie nie wiem kiedy. Zobaczymy, jak to się wszystko poukłada. Kochani, witam, cieszę się, że jesteście na tym kanale, że tutaj razem ze mną podróżujecie po tym skrapowym świecie. Wszystkim wspierającym z całego serca dziękuję. No i też tradycyjnie zapraszam do subskrybowania kanału. Moi drodzy, ja już tu mam powycinane, przygotowane, wiadomo, żeby tego czasu troszkę zaoszczędzić. Korzystać będę z kolekcji Craft O'Clock Buoyant Toy. Jest to kolekcja projektu Renaty Ludwińskiej. I teraz, jeżeli chcielibyście bliżej przyjrzeć się tą kolekcją, ja odeślę Was tutaj do filmu, w którym ja te kolekcje pokazywałam. Zakupiłam sobie je na zlocie w Katowicach chyba. Z elementów do wycinania powycinałam sobie kwiaty, parę dodatków. Z kolekcji głównej, tej dużej, wycięłam sobie bazy, ponieważ kartka będzie w formie spodenek chłopięcych. I ja już tu wszystko mam powycinane i zaraz Wam powiem, bo z pewnością takie pytania się pojawią. Ja taką bazę, ten wykrojnik zakupiłam na bazarku gdzieś, ale to już wiecie, to było dosyć dawno, więc nie pamiętam. Prawdopodobnie jest to wykrojniczek od Fiori. Tak mi się wydaje, że Fiori miało. No i kwiatuszki, których będę chciała użyć, to są kwiaty Ewci Argalskiej, takie materiałowe, pięknie cieniowane, błękitno-beżowe, więc zobaczcie, fantastycznie pasujące do tej kolekcji. Mam też listeczki wycięte, zobaczymy, czy one się tu sprawdzą. To z resztek tam, które podczas tutaj wycinania elementów zostały, to wycięłam sobie dwa takie listki. Zobaczymy tą jasną stroną, czy gdzieś uda się je tutaj, no wiecie, i jest kieszonka. Czy ją umieszczę, też jeszcze nie jestem pewna, bo tu taka dosyć kompozycja jest spora, ale zobaczymy. I słuchajcie. Miałam duży arkusz papieru, zgięłam sobie na pół, przyłożyłam wykrojnik tak, żeby wyszedł mi tu poza margines, wtedy on nie obetnie tych krawędzi, dlatego zrobiła się taka fajna karteczka otwierana, natomiast ten już jest docięty, teraz tu też z tego samej wielkości, bo ten wykrojnik to jest baza i troszeczkę mniejszy potem element na to. I on też tutaj fajnie będzie wykorzystane. Ja w ogóle tak się zastanawiam, bo miałam tak w sumie inny plan z tego jasnego tu robić, ale tak sobie teraz myślę, czy tutaj to się ładniej nie sprawdzi, ta dekoracja cała. Tu jeszcze z tyłu fajnie będą te grafiki, a do środka takie jednolite obrazeczki. Ja będę musiała to tutaj dociąć chyba, a nie, bo to jest na rozmiar do środka, więc powinno to tu fajnie pasować do środka te. Więc, i mam jeszcze taśmę dwustronną i te, które do podbicia, więc myślę, że możemy sobie to poprzyklejać. Kochani, takie spodeneczkowe, ja jeszcze sobie oczywiście potem to wsunę w ogóle tu jest piękny odcień papieru na tej stronie, no ale chciałam, żeby to było w takich jaśniejszych barwach, więc zdecydowałam się na tę stronę kwiatową. Powiem Wam szczerze, chociaż teraz jak tak przyłożę, nie chcę tego ciemnego. Chcę, żeby ta karteczka była taka jasna, błękitna. Ach, tu muszę obciąć. Ale dobra, to ja sobie to nakleję i potem obetnę. Ponieważ to jest tym samym wykrojnikiem, którym robiłam bazę, więc on będzie trochę górą odstawać. Ponieważ, tak jak mówiłam, przesunęłam go sobie troszeczkę, żeby mi się nie rozcięło, tylko żeby zrobiła mi się taka baza. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to zapraszam, żeby sobie tam zerknąć do Fiori, do Agnieszki Cebuli. Aga takie piękne wykrojniki ma. Tak mi się wydaje, że to jest agowe, bo tam wtedy, pamiętam, dziewczyna pisała wykrojniki Fiori. A to już było jakiś czas temu, słuchajcie, i tak sobie u mnie leżą i mówię, no już w końcu muszę zabrać się za zrobienie tej pracy, bo bardzo, bardzo chciałam, a ciągle coś, wiecie jak to jest, nie? Ciągle coś się dzieje, ciągle coś tam innego, to tutaj zakończenie roku, to coś tam. No i ciągle mi się nie składało tu, żeby po nie sięgnąć, ale wreszcie mogę. Robię zatem sobie bazę, czyli to jest ten mój nożyczki.
No i teraz zobaczcie, to co odstaje z tyłu muszę sobie obciąć. A jeszcze sobie źle papier zgięłam, widzicie, i mam tutaj te zagięcia, ale ja to zaraz zakleję, więc to będzie niewidoczne. No i myślę sobie, że tutaj z tyłu, ale ten też jest piękny. A ten jest mniejszy, a mogłam tu w sumie, widzicie, zrobić też taki duży jak ten, ale niech jest mniejszy. Trochę będzie tam te paski widać, ale myślę, że to nie będzie jakiś tam dramat większy. Czy to nie było? Nie, mniejsze wszystkie wycinałam, więc tak czy siak myślałam o tym, żeby były mniejsze. My teraz akurat na skraplecie robiliśmy bazę bodziakową i ja właśnie nie wiem, czy Agnieszka też ma wykrojniki Body, ale chyba tak ma, bo przecież ja mam wykrojnik Body od Agi. Słuchajcie, tyle wszystkiego wokół, że człowiek no, trochę się gubi. Ja też wiele rzeczy mam i ciągle wszystko mam, wiele mam, może wszystko mam nie, ale wiele mam, ale nie mam czasu brak, żeby to wszystko wykorzystać, a też żal, bo tyle piękności jest. Tu bym jeszcze sobie to tylko tak troszeczkę, widzicie, albo bym spróbowała przesunąć. Zaraz zobaczymy. Troszeczkę go zetnę, żeby mi to tak mocno tu nie wystawało. Zazwyczaj jak ja coś chcę dociąć, to sobie to popsuję, bo przytnę bazę, ale mam nadzieję, że w tym wypadku tak nie będzie. Dobra, damy radę. Mamy bazę tutaj z przodu oklejoną, a to mamy z wyciętymi krawędziami, znaczy w sensie takimi, wiecie, po jakby przeszyciami, tak jak ja sobie robię z radełkiem czasem, ale to są troszeczkę szersze, a ja sobie to tutaj podeprę tekturą introligatorską, która ma 1,5 mm. Ok. Zaraz, słuchajcie, zobaczymy. Myślę, że w tym miejscu. A potem będziemy sobie dokładali. Bo tutaj jednak mi zależy, żeby ta baza troszeczkę wyżej się podnosiła, ten panel. Słuchajcie, dawno nie robiłam dzieciaczkowego projektu. Z tym większą radością zabrałam się za ten. Ja sobie to tak podklejam, żeby to nie było takie miękkie i nie ruszało mi się, bo potem, wiecie, to jest takie niestabilne, jeżeli chodzi o... O, to wystarczy. Takie cienkie paseczki, właśnie jak tutaj te szlufeczki, czy jakkolwiek to zwać, te szelki, one mogłyby nam potem tak się trochę tutaj zaginać do spodu. Chyba trochę za szerokie. Dobra. Ciach. No i jeszcze tutaj na tych nogaweczkach takie dwa małe kawałeczki. Raz, dwa i już. Jakoś to połataliśmy. Ale tak, że to będzie fajnie się trzymało, nie będzie nam się ruszać. Ok. I jedziemy. Włączę zegarek. I jedziemy. Dobra. No w sumie mogłam wykleić środek, no ale dobra, już tutaj zrobiłam to. Przykleimy sobie te porciątka. Fajnie. Ślicznie to wyszło, bardzo ładnie. Śliczna jest w ogóle ta kolekcja. Jest jeszcze ta druga opcja i też będziemy sobie robili. Ok. I tu takie jednolite
Każdy sobie oczywiście, słuchajcie, pamiętajcie, wycina według swojego uznania. Jeżeli ktoś będzie robił, będzie uzna, że jakiś inny arkusz mu się bardziej podoba, no to słuchajcie. Nic, nie sto. O, tam jeszcze mam takie, widzicie, tutaj mi wychodzi papier, mnie to trochę denerwuje. O, ja lubię tak, wiecie, jak jest tak estetycznie, jak mam dociąć, to docinam wszystko. Aczkolwiek tu trochę gorzej z tym może być, ale spróbuję. Mamy gacioreczki. I z tej strony też. Takie bazy w nietypowych kształtach świetnie, słuchajcie, się sprawdzają. Takie spodenki fajne są na przykład na pierwsze urodzinki. W ogóle takie na urodzinki dziecka. To jest taki fajny format. Jest taki troszeczkę inny. Takie bazy też możecie kupić gotowe. Jak nie macie wykrojników, to rzeczy z papieru takie gotowe, bazy kartkowe również mają. No tylko trzeba sobie potem jakoś powycinać te, wiecie, wewnątrz te elementy. No jest to trochę trudniej, łatwiej jak jest wykrojnik, wiadomo. No i tak karteczkę mamy. I ja mam jeszcze wycięte, słuchajcie, tak to wkomponowałam, bo taki ścinek był, gdzie tam się łączyły papiery i ta kieszonka i teraz mi to fajnie tu pasuje z tym tłem, ale na razie póki co ja sobie tę kieszonkę zostawiam. No zobaczymy, jak to mi się tam wszystko skomponuje, jak to wyjdzie, to wtedy będę decydowała o kieszoneczce. No i mam powycinanych mnóstwo elementów. Ja wycinając je już myślałam gdzieś tam do przodu, co będę chciała zrobić. W związku z tym, że jest to kartka na pierwsze urodzinki dziecka, to no, będzie tutaj kolorowo, no niebiesko kwiatowo, może coś takiego z tych drobniejszych. Mam jeszcze torcik, tu mam balony, chmurki, serduszka, coś co mi się tak kojarzyło właśnie z roczkiem. Może ta w górę bardziej by tu poszła. Właśnie nie wiem, czy tu ta kieszoneczka będzie, bo jak ona by była na dystansie, to i ten misiaczek musi być na dystansie troszkę, żeby, wiecie, nie był przykrzywiony do góry. No więc o tym trzeba potem pomyśleć. Okidoki. W ogóle tu się zastanawiałam nad koronką, ale uznałam, że to jest taka chłopięca karteczka i już i tak są tu kwiaty, więc myślę, że nie będę już tu szła w koronkę. Poradzimy sobie bez koronki. W znaczeniu takim zrobimy jakąś kompozycję, gdzie będzie bezkoronkowo. No tutaj to bym sobie teraz zasłoniła te chorągieweczki. Aczkolwiek jakoś no nie myślałam o tym, żeby... Ja nie myślałam w głowie o tym, żeby tu były chorągiewki, bo tu mam na odwrót teraz, ale jakoś tam ugryziemy. No coś trzeba postanowić. Słuchajcie, spróbujemy sobie na tą kieszeń nakleić taśmę. Zobaczymy. Misiaczek dwustronny. Tak sobie będą tutaj nachodzili fajnie. A kwiaty zaczniemy układać od spodu. Pójdziemy sobie w tym kierunku, tylko właśnie nie wiem, czy w górę, czy w dół. Bo tutaj chciałabym może jeszcze tego torcika fajnie wkomponować. A kwiatuszki na boku. Oczywiście wiecie, no nie ma musu, że muszą być kwiaty, ale myślę, że fajnie się tutaj sprawdzą. Nie wiem, czy już to tutaj otwierałam, czy coś wyjmowałam, bo wydaje mi się, że tu był jeszcze taki mniejszy. Czekajcie, sobie zerknę, bo mam jeszcze jeden zestaw chyba. Chwileczkę. Wiecie co, był tu faktycznie, bo ja już tu ubierałam, ale nie wiem, czy będą tu pasować takie duże dwa kwiaty. Chyba zostawię sobie to bez, bo będzie to takie bardziej... Znaczy nie chodzi, że skromne, ale
no, delikatniejsze, jeżeli tak mogę to nazwać. Czyli ok, kładziemy sobie kieszonkę, niech jest, bo to będzie takiego dodawało tutaj uroku. Tak sobie tak damy troszeczkę wyżej. Ok, tam. I od razu na spód pójdzie tutaj ten kwiatuszek. On nam to fajnie, tak nam opatuli tutaj tego królisia. No, najpierw trzeba zrobić tę bazę, czyli wiecie, to na czym będę budowała całą kompozycję, taka podstawa. Zawsze to jest fajnie sobie tak wyśrodkować. Wiecie, ten taki główną tą, ten element, wokół którego to wszystko będzie się fajnie toczyło, że tak to nazwę. I myślę, że potem łatwiej jest całą kompozycję układać, aczkolwiek no różnie bywa z tym, w moim wypadku zwłaszcza. A może takie delikatniejsze, ale wydaje mi się, że te duże tutaj to ładnie zasklepią wszystko. I teraz tak spróbuję sobie to wysunąć poza te chorągiewki, żeby było je troszeczkę widać. No i zdecydowanie ten torcik mi się tutaj podobał, no bo to w końcu to jeszcze jest okładeczka, w końcu to są urodzinki i ten torcik też pójdzie sobie na dystansie i dzięki temu zaczęło nam się robić bardzo przestrzennie, no więc oczywiście jest to kartka do pudełeczka. I tu już mamy, wiecie, bo one są na jednym poziomie, więc ten torcik mogę sobie tutaj fajnie komponować. Zastanawiam się, czy to łóżko jeszcze gdzieś tutaj na górę. Dałaby mi się jedyneczka. W sumie nie pomyślałam o tym, jak wycinałam elementy, a fajnie by się chyba sprawdziła tu. Dobra. No i tu słuchajcie, może na takim dystansie też jeszcze taka podwalina do ułożenia kompozycji właśnie, znaczy nie kompozycji, położenia tych kwiatuszków. Myślę, że jak też to jest na podwyższeniu, to będą nam się bardziej wybijać, chociaż nie wiem, czy nie zrobię tu zbyt takiej zbyt dużych dystansów, ale myślę, że bo to bym chciała na tym kwiatku, widzicie, a może zobaczymy bez. Jak już przykleiłam, ale jeszcze zeszło fajnie. Może i bez niego. Żeby tylko tu coś fajnie się układało. No nie zawsze to tak, wiecie, wszystko. A chciałam, żeby coś było widać spod tego kwiatuszka. No i może to faktycznie na poziomie takim bazowym, czyli na spodzie będzie dużo lepiej. A potem możemy sobie gdzieś tego wetknąć te listeczki, jeszcze jakieś dodatki i nawet mogę sobie tu porozcinać, bo wiecie, jak potrzeba mi jest troszkę listków, których tu chyba, nie wiem, były, ale takie niebieskie. No zobaczymy zaraz. Mogę na przykład, to jest ten, to jest ten mniejszy, tu jest ten większy. Można by to w ten sposób, a tu gdzie mam tak, to takie szczuplejsze, że tak bym się wyraziła, to wyciągnąć sobie w tym kierunku. Zaraz zobaczymy, jak to wyjdzie. Ten maleńki. I tu mogę jeszcze sobie podokładać takie, zobaczcie, fajnie półotwarte kwiatuszki. Myślę, że one się tutaj doskonale nam sprawdzą, bo są i większe, i mniejsze. O, zobaczcie. Nie wiem sama. Czasem się przykłada, a ten jest chyba... O, ten jest troszeczkę większy, ale nie jest taki całkiem duży. Większy, ale nie duży. No to takie określenia, słuchajcie. Większy, ale nie duży. Myślę, że trzeba to przykleić, bo w innym wypadku będę to dokładała w nieskończoność.
W ogóle się tutaj wiecie, nie szczepałam z tym, że jest to chłopczyk. I kwiatuszki muszą być. I jest to karteczka na pierwsze urodzinki, więc tak. Tego skrócimy tutaj z tą gałązką, bo ta gałązka tam haczy, bo jest dosyć długa, więc zawsze można sobie przyciąć i teraz sobie to fajnie wsuniemy do środka. Dobra, i teraz się tak w sumie zastanawiam, czy tego tutaj nie podkręcić w dół, żeby jak położymy tego, to coś tam od spodu fajnie się nam układało, ale tutaj będzie na 1,5 mm, czyli na tym dystansiku z tej naszej tektury, żeby kwiatek miał się o co oprzeć fajnie tu. O, zobaczcie, sobie go tam wepchniemy, kwiatuszka sobie posmeramy i wsunę go tam pod torcik, pod te elementy. Że on nam tu fajnie trochę wystaje i ten kwiatuszek teraz będzie miał takie ładne, będzie miał, jak się to mówi, na czym osiąść. I już sobie go tam zaraz pod ten płateczek fajnie wmocujemy. O. Dobra. Takie fajne gwiazdeczki, słuchajcie, one są takie urocze. I tu mam już docięty ten, który odkleiłam. Ja w ogóle myślę, że tego typu dodatki to, słuchajcie, takie urokliwe bardzo są i dodają takiego smaczka fajnego projektom. Zastanawiam się, czy właśnie tu. Ja bym tu jeszcze wprowadziła wprowadziłabym glossy, czyli te niektóre elementy bym tak pokryła glossy, jak na przykład te gwiazdeczki, czy tylko kartkę na torcie, ale jak wiemy, glossy no troszeczkę schnie, no więc tu tak szybko działać nie będziemy. No, mogę to nałożyć glossy na to, ale muszę poczekać, aż ono wyschnie, bo nie mogę tak od razu tam działać z tym, nie? Tutaj możemy sobie... Te gwiazdeczki to są takie, choćbym, nie wiem, cekinki dokładała, czyli takie dekoracje, które gdzieś nam podkręcają, to tylko dodają takiego smaczka, jak to się mówi. Tutaj mamy jeszcze, w ogóle są śliczne te serca, takie, może tu zamiast tego kwiatu takie, słuchajcie, no nie, czym więcej jest elementów, tym trudniej jest w ogóle podjąć decyzję i cokolwiek robić, bo wszystko ładnie wszędzie wygląda. A może tutaj faktycznie. Ale dzisiaj jest taka duchota, słuchajcie, nie ma czym oddychać. Po prostu ta pogoda jest tak dobijająca. Czekajcie, może ja bym sobie to jednak tu dała świeżą taśmę, bo to jest ta, którą tam przedtem odrywałam i ona tak średnio się trzyma. Ups. Tu sobie dziabniemy. Bierzemy pinsetkę. I tu sobie, no troszeczkę tam teraz tą gwiazdkę zasłonię, ale to wiecie. O. Może nie, że nie ma znaczenia, no ale wiadomo. Ach, jeszcze muszę napisy tam wytachać sobie. I teraz z tych takich dużych elementów chyba bym się posiłkowała tutaj tymi listeczkami. Przydałby się taki arkusz z tymi listkami, bo są przepiękne. Taki ładny kolor mają i taki ładny kształt. Na pewno by tu fajnie się sprawdziły.
O, zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Sobie tutaj gdzieś je weźmiemy z tej kompozycji, chyba możemy, nie? Pach. Gdzie on jest? Tu. Z tego odcinałam. Jak już odcinam z jednego, to z jednego. Pamiętacie, że ja też lubię, i to ładnie też wygląda, wsunąć między płateczki kwiatów i wtedy taka kompozycja się robi taka bardziej przestrzenna. No wiecie, o co chodzi, coś więcej się na niej dzieje. Bo muszę wpaść w rytm dziecięcych projektów. Jak człowiek odwyknie, no to tak nie ma lekko. Ja się rozglądam za... A, jest tam, czekajcie, zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ale myślę sobie, że akurat tutaj to glossy doskonale się sprawdzi. Nie chciałabym już tu chyba robić chlapań, bo sama ta karteczka jest taka bardzo wzorzysty, znaczy w sensie ten papier jest taki ładny, wiecie, wzorkowany, biały tu, i myślę, że te chlapania to one by, może mylne, mam wrażenie, narobiły zamieszania. A miałam na folijce naniesione, tak jak Ewa Argalska kiedyś pokazywała, pochlapaną folię i tak przykłada się do projektu i wtedy widać, czy pasują te chlapania, czy nie. A ja, wiecie, folię miałam cały czas, zaś znowu gdzieś ją trochę w dół i będzie to spływać, ale ładne takie efekty tego szklenia. W niektórych miejscach tutaj się świetnie sprawdza. No i na przykład na tej wstążeczce. Tylko pamiętajcie, że glossy dosyć długo schnie, tak w sensie, żeby dać mu trochę czasu, bo inaczej sobie popalcujemy, rozmażemy to. Ja najczęściej, wiecie, jak robię kartkę i chcę wykorzystać glossy, to zostawiam ją i gdzieś tam rano następnego dnia już jest ok. Ale warto, bo te elementy takie nałożone właśnie, podkręcone przez glossy, wyglądają na karteczkach cudnie. No i taką mamy, słuchajcie, karteczkę na pierwsze urodziny dla chłopca. Cały czas wydaje mi się, że w tych dodatkach do wycinania gdzieś coś było z jedynką, ale to był chyba balon. Ten balon tutaj tak nie do końca by mi teraz pasował, chyba że się mylę, ale jak wczoraj przeglądałam, bo tam, wiecie, wycinałam te elementy, to tak, i tak, jest, właśnie. Ale tu też możecie, zobaczcie, jest tutaj balonik z jedynką, ale można sobie na przykład z wykrojnika wyciąć cyferki i dostosować do urodzinek, bo spokojnie takie dzieciaczki w wieku, nie wiem, 3-4 lata jeszcze spokojnie taką karteczkę mogą otrzymać. Myślę, że ona jest taka typowo dziecięca. Czekajcie, bo jeszcze coś przyszło mi do głowy. O, właśnie, coś mi gdzieś zadzwoniło. I zaraz spróbujemy. Tak, a ja wczoraj miałam, jak wycinałam, i tam chyba wyrzuciłam do ścinków te kokardeczki, takie te muszki, bo uznałam, że takie malutkie, nie będę ich wykorzystywać. A zobaczcie, teraz pierwsza myśl, jaka mi przyszła, to właśnie dlaczego tak to jest, że tak samo z przydasiami leżą, w końcu mówię, dobra, już gdzieś to tam oddam albo... I wtedy ich szukam. Tu wykorzystam sobie ten mój trik, słuchajcie, z klejem na gorąco, czyli nalałam sobie taką kropeczkę, czekam, aż on tak przystygnie trochę i dopiero go położę, ale nie będę tak mocno dociskać, czyli ten dystansik się zrobi taki trochę w górę, ale musi być wystygnięty, żeby mi się nie rozlał ten klej teraz, bo zrobi się taka plama poza tą wstążeczką, więc poczekamy chwileńkę. I jak już to będzie takie, wiecie, ale jeszcze się ciągnie, słuchajcie, ten klej to jest, ale on już jest na tyle, żebym może tu położyła.
ale nie dociskała, tyle, o tak pół, znaczy troszkę docisła, żeby ten klej się złapał, ale nie tak mocno, żeby się spłaszczył całkiem, ale już jest na tyle wysuszone, że się to nie rozlewa, nie robi się taka plama. Dobra, słuchajcie, tak by wyglądały moje galotki, spodeneczki. Słuchajcie, glossy musi sobie wyschnąć, z tyłu jest taki fajny, ekipa fajna i tutaj życzenia do środka na pewno się pojawią. Przepraszam, ja Wam bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i wspólne tworzenie. No, mam nadzieję, że się zainspirujecie, że praca Wam się spodobała i że jak będziecie takiego projektu potrzebować, to chętnie tutaj do mnie wrócicie i zapożyczycie pomysł na wykonanie tej karteczki. A ja się żegnam powolutku. Ściskam Was bardzo mocno. Dziękuję za to spotkanie raz jeszcze. No i co? Widzimy się już w kolejnym filmie w środę na warsztatowni. Bardzo Was pozdrawiam. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pa, pa.